Lekcja 1. Czy lubisz chodzić na szkolne imprezy, takie jak tańce i bal maturalny? Cześć, Anna. Czy lubisz chodzić na imprezy szkolne, takie jak tańce i bal maturalny? Tak, nie mogę się doczekać szkolnych wydarzeń, takich jak tańce i bal maturalny. To zabawne i niezapomniane doświadczenia. To świetnie. Jakie są twoje weekendowe zajęcia z przyjaciółmi? Spędzanie czasu w parku lub chodzenie do kina to jedne z naszych ulubionych wspólnych zajęć weekendowych. Spędzanie czasu w parku lub oglądanie filmów brzmi jak świetna zabawa. Jakieś inne zajęcia, które lubisz? Lubimy też chodzić do kawiarni, wypróbować nowe restauracje lub spędzać wieczory gier w czyimś domu. Odkrywanie kawiarni, restauracji i wieczory gier to świetne sposoby na nawiązanie więzi z przyjaciółmi. Jakieś niezapomniane chwile z weekendowych zajęć? Było wiele pełnych śmiechu chwil, od zabawnych scen filmowych po zabawne nocne zawody w grze. Pełne śmiechu chwile sprawiają, że wspomnienia są jeszcze bardziej wyjątkowe. Jakieś nadchodzące plany weekendowe z przyjaciółmi? Planujemy piknik na plaży i być może przyjacielski mecz sportowy. Uwielbiamy być aktywni na świeżym powietrzu. Piknik na plaży i mecz sportowy brzmią jak fantastyczne plany. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat weekendowych zajęć z przyjaciółmi? Spędzanie czasu z przyjaciółmi jest ważne dla budowania silnych relacji i tworzenia trwałych wspomnień. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Ciesz się nadchodzącymi weekendowymi zajęciami z przyjaciółmi. Witaj, John. Doceniam to. Miłego dnia! Lekcja 2. Jaka jest twoja weekendowa aktywność z przyjaciółmi? Cześć, Anna. Często chodzimy do parku i gramy w koszykówkę w weekendy. Jakie są twoje weekendowe zajęcia z przyjaciółmi? Odkrywanie szlaków przyrodniczych i wędrówki to nasze ulubione weekendowe zajęcia. Lubimy przebywać na świeżym powietrzu i być aktywnym. Odkrywanie szlaków przyrodniczych i wędrówki brzmią jak świetna zabawa. Jakieś konkretne szlaki lub parki, które lubisz odwiedzać? W pobliżu mamy kilka ulubionych szlaków, takich jak te w lokalnym rezerwacie przyrody i parku na zboczu góry. Lokalne rezerwaty przyrody i parki na zboczach gór oferują piękne możliwości turystyki pieszej. Jakieś niezapomniane chwile z twoich wędrownych przygód? Mieliśmy zapierające dech w piersiach widoki ze szczytów gór. Spotkaliśmy dziką przyrodę i odkryliśmy ukryte wodospady podczas naszych wędrówek. Zapierające dech w piersiach widoki, spotkania z dziką przyrodą i ukryte wodospady sprawiają, że wędrówki są jeszcze jakieś nadchodzące plany turystyczne. Planujemy zmierzyć się z trudniejszym szlakiem w przyszły weekend. Jest znany z oszałamiających widoków i nierównego terenu. Podążanie trudnym szlakiem brzmi jak przygoda. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat weekendowych zajęć na łonie natury? Przebywanie na łonie natury zapewnia orzeźwiającą ucieczkę od codziennej rutyny i pozwala docenić piękno pleneru. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Ciesz się nadchodzącą wędrówką przygodą z przyjaciółmi. Witaj, John. Doceniam to. Miłego dnia! Lekcja 3. Jak często odwiedzasz dziadków? Cześć, Anna. Odwiedzam dziadków raz lub 2 razy w miesiącu. Jak często odwiedzasz dziadków? Staram się odwiedzać moich dziadków co drugi tydzień. Lubię spędzać z nimi czas i słuchać ich historii. To miłe. Regularne wizyty pomagają utrzymać silne połączenie. Jakieś konkretne zajęcia, które wykonujesz, gdy odwiedzasz dziadków?
Często jemy razem posiłki, gramy w gry planszowe lub spacerujemy po okolicy. To dobry czas z rodziną. Posiłki, gry planszowe i spacery brzmią jak wspaniałe zajęcia łączące się. Jakieś niezapomniane chwile, które miałeś ze swoimi dziadkami? Mieliśmy szczere rozmowy, dzieliliśmy się śmiechem i stworzyliśmy piękne wspomnienia podczas naszych wizyt. Serdeczne rozmowy i śmiech sprawiają, że wizyty są wyjątkowe. Jakieś wyzwania związane z planowaniem wizyt lub spędzaniem czasu z dziadkami? Czasami sprzeczne harmonogramy lub odległość mogą stanowić wyzwanie, ale staramy się znaleźć dla siebie czas. Znalezienie czasu pomimo wyzwań pokazuje znaczenie związku. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat odwiedzania dziadków? Odwiedzanie dziadków to sposób na okazanie miłości, szacunku i uznania za mądrość i miłość, którą z nami dzielą. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Ciesz się kolejną wizytą z dziadkami. Witaj, John. Doceniam to. Miłego dnia! Lekcja 4. Czy masz jakieś zwierzaki w domu? Cześć, Anna. Tak, mam kota o imieniu Whiskers. Czy masz jakieś zwierzaki w domu? Nie, nie mam żadnych zwierząt w domu. Zawsze chciałam mieć psa. Psy są świetnymi towarzyszami. Jakiś konkretny powód, dla którego jeszcze go nie dostałeś? Mieszkam w mieszkaniu, które nie akceptuje zwierząt domowych, więc w tej chwili nie jest to wykonalne. Ach, rozumiem. Zasady mieszkania mogą ograniczyć posiadanie zwierząt domowych. Jakieś niezapomniane chwile z twoim kotem, Whiskers? Wąsy uwielbiają zwijać się na kolanach podczas czytania lub oglądania telewizji. To przytulny i relaksujący czas razem. To brzmi uroczo. Koty mogą być bardzo czułe. Jakieś wyzwania, przed którymi stoisz w opiece nad Whiskers? Nadążanie za regularną pielęgnacją oraz zapewnienie wystarczającej ilości czasu na zabawę i stymulację to ważne wyzwania, z którymi należy się Regularna zmierzyć. pielęgnacja i zabawa są niezbędne dla szczęśliwego i zdrowego kota. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat posiadania zwierząt domowych? Zwierzęta wnoszą do naszego życia radość, towarzystwo i odpowiedzialność. Mogą być wspaniałymi dodatkami do każdej rodziny. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Ciesz się czasem z Whiskers. Witaj, John. Doceniam to. Miłego dnia! Lekcja 5. Czy jesteś fanem zajęć na świeżym powietrzu? Cześć, Anna. Tak, lubię wędrówki i jazdę na rowerze w weekendy. Czy jesteś fanem zajęć na świeżym powietrzu? Absolutnie! Uwielbiam przebywać na świeżym powietrzu i odkrywać przyrodę. Jest orzeźwiający i energetyzujący. To świetnie. Jakieś konkretne szlaki turystyczne lub trasy rowerowe, które polecasz? Nad rzeką znajduje się malowniczy szlak i ścieżka rowerowa przez pobliski las. Oboje są piękne i przyjemne. Malownicze szlaki nad rzeką i ścieżki rowerowe w lesie brzmią niesamowicie. Jakieś niezapomniane chwile z twoich przygód na świeżym powietrzu? Widziałem oszałamiające zachody słońca ze szczytów gór podczas wędrówek i odbyłem ekscytujące przejażdżki rowerowe po trudnych terenach. Świadomość zachodu słońca i ekscytujące przejażdżki sprawiają, że przygody na świeżym powietrzu są niezapomniane. Jakieś nadchodzące plany turystyczne lub rowerowe? W przyszły weekend planuję wędrować nowym szlakiem i odkryć inną trasę rowerową. Uwielbiam próbować nowych ścieżek. Próbowanie nowych szlaków i tras utrzymuje emocje przy życiu.
Jakieś ostatnie przemyślenia na temat zajęć na świeżym powietrzu? Zajęcia na świeżym powietrzu dają szansę na połączenie się z naturą, pozostanie aktywnym i docenienie piękna otaczającego nas świata. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Ciesz się nadchodzącymi przygodami na świeżym powietrzu. Witaj, John. Doceniam to. Miłego dnia! Lekcja 6. Czy możesz być gotowy na spotkanie przed godziną 9 rano? Czy moglibyście być gotowi na spotkanie przed godziną 9 rano? Tak, mógłbym być przygotowany na czas. Co musimy omówić na spotkaniu? Przejrzymy aktualizację projektu i omówimy nadchodzące terminy. Jakieś konkretne punkty, które chciałbyś omówić? Chcę podzielić się postępami w kampanii marketingowej. Co powiesz na ciebie? Przedstawię aktualne informacje na temat prognoz finansowych i budżetu. Czy jest jakiś materiał, który powinienem przynieść? Prosimy o przyniesienie najnowszego raportu sprzedaży i wszelkich odpowiednich dokumentów. Czy powinniśmy mieć gotową prezentację? Tak, przygotujmy krótką prezentację podsumowującą kluczowe punkty. Jakiś konkretny format lub slajdy, które wolisz? Idealna byłaby zwięzła i atrakcyjna wizualnie prezentacja. Zachowajmy to pouczające, ale angażujące. Czy powinniśmy poświęcić czas na pytania i dyskusje? Absolutnie. Powinniśmy dać wszystkim czas na zadawanie pytań i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Jak długo powinno trwać spotkanie? Starajmy się na godzinne spotkanie, aby upewnić się, że wszystko obejmiemy bez pośpiechu. Czy jest jeszcze coś, co musimy przygotować? Powinniśmy mieć jasny program i rozpowszechniać go uczestnikom z wyprzedzeniem. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat spotkania? Upewnijmy się, że wszyscy są dobrze przygotowani i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. Oto produktywne spotkanie. Lekcja 7. Czy możemy dzisiaj ćwiczyć przez 30 minut? Czy możemy dziś ćwiczyć przez 30 minut? Tak, moglibyśmy zmieścić się w szybkim treningu. Jaki rodzaj ćwiczeń masz na myśli? Co opowiesz na szybki spacer lub jogging po okolicy? To dobra opcja cardio. Jesteś na to gotowy? Brzmi idealnie. Lubię chodzić lub biegać. O której godzinie powinniśmy iść? Chodźmy wieczorem, około 18. To miły czas na przebywanie na świeżym powietrzu. Czy to jest dla ciebie wygodne? Godzina 6 po południu działa dla mnie. Upewnię się, że będę nosić wygodne ubrania treningowe. Czy powinniśmy się rozciągać przed i po? Tak, zróbmy rutynę rozgrzewki i rozluźnienia, aby zapobiec obrażeniom. Jakieś konkretne odcinki, które wolisz? Lubię rozciągać nogi i rolować ramionami. Pomagają mi się rozluźnić. Potrzebujemy jakiegoś sprzętu. Brak sprzętu potrzebnego do spaceru lub joggingu. Po prostu upewnij się, że nosisz dobre buty do chodzenia lub biegania. Jakieś inne ćwiczenia, które chciałbyś uwzględnić? Podczas spaceru możemy włączyć niektóre ćwiczenia na masę ciała, takie jak przysiady i rzuty. Dodaje różnorodności. Co powiesz na śledzenie naszych postępów? Możemy użyć aplikacji fitness lub krokomierza, aby śledzić naszą odległość i kroki. To może być motywujące. Jakieś inne przemyślenia na temat naszej sesji treningowej? Cieszmy się świeżym powietrzem i spraw, by było to zabawne zajęcie. Oto, aby pozostać aktywnym i zdrowym. Lekcja 8. Czy możesz być bardziej uważny podczas słuchania? Czy mógłbyś być bardziej uważny podczas słuchania? Tak, mógłbym lepiej skupić się na tym, co się mówi.
Dlaczego uważasz, że to ważne? Uważność pokazuje szacunek i pomaga w zrozumieniu innych. Jak planujesz poprawić? Będę ćwiczyć aktywne słuchanie i minimalizować rozpraszanie uwagi. Co powiesz na ciebie? Postaram się poświęcić pełną uwagę i uniknąć przerywania. Jakieś konkretne techniki, które uważasz za pomocne? Utrzymywanie kontaktu wzrokowego i kyłen i głową, aby pokazać, że jestem zaangażowany, pomaga mi zachować uważność. A co z tobą? Uważam, że robienie krótkich notatek i powtarzanie kluczowych punktów w mojej głowie pomaga mi zachować informacje. Jakieś wyzwania, przed którymi stoisz, zachowując uważność? Czasami mój umysł wędruje lub jestem zajęty własnymi myślami. Co powiesz na ciebie? Zewnętrzne zakłócenia mogą utrudniać koncentrację. Jakieś wskazówki dla kogoś, kto chce być bardziej uważny podczas słuchania? Ćwicz bycie obecnym w danej chwili i szczerze okazuj zainteresowanie mówcą. Co powiesz na ciebie? Uważam, że zadawanie pytań wyjaśniających i podsumowanie tego, co usłyszałem, poprawia moją uwagę. Jakieś inne przemyślenia na temat uważności podczas słuchania? Poprawia komunikację i wzmacnia relacje. Bądźmy uważnymi słuchaczami. Zgadzam się. Chodzi o to, aby być uważnym i naprawdę słuchać tego, co inni mają do powiedzenia. Lekcja 9. Czy mógłbyś zadzwonić do przyjaciela, aby nadrobić zaległości? Czy mógłbyś zadzwonić do przyjaciela, żeby nadrobić zaległości? Tak, mogę do nich zadzwonić później. Do którego przyjaciela mówisz? Myślałem o twojej przyjaciółce Sara. Minęło trochę czasu, odkąd ostatnio rozmawiałeś. Czy jesteś z nią w kontakcie? Tak, mam jej dane kontaktowe. Skontaktuję się z nią i zobaczę, czy jest dostępna na pogawędkę. Czy jest coś konkretnego? O co chciałbyś, żebym zapytał lub omówił? Po prostu sprawdź, jak sobie radzi i sprawdź, czy byłaby zainteresowana spotkaniem. Jakiś szczególny czas, który ci odpowiada. Spróbuję do niej zadzwonić dziś wieczorem, kiedy będę miał trochę wolnego czasu. Będę cię informował o rozmowie. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś, żebym przekazał? Daj jej znać, że myśleliśmy o niej i chcielibyśmy nadrobić zaległości. Jakieś tematy, które twoim zdaniem powinniśmy poruszyć, kiedy się spotykamy? Możemy rozmawiać o ostatnich wydarzeniach, dzielić się aktualizacjami z naszego życia i wspominać dawne czasy. Czy istnieje preferowana lokalizacja na spotkanie? Może moglibyśmy zasugerować spotkanie w lokalnej kawiarni lub parku. To swobodne i wygodne otoczenie. Zobaczmy, co Sara woli. Coś jeszcze powinniśmy rozważyć? Byłoby miło przygotować kilka pytań lub początek rozmowy, aby rozmowa była płynna. Oto, aby ponownie połączyć się z Sarą i cieszyć się świetnym nadrabianiem zaległości. Lekcja 10. Czy możesz być otwarty na wypróbowanie nowego hobby? Czy możesz być otwarty na wypróbowanie nowego hobby? Tak, mógłbym zbadać nową aktywność. Jakie hobby masz na myśli? Co opowiesz na malowanie lub rysowanie? To kreatywne i relaksujące hobby. Interesuje cię sztuka? To brzmi interesująco. Zawsze chciałam spróbować malować. Kiedy powinniśmy zacząć? Możemy zacząć w ten weekend. Zbieram kilka podstawowych artykułów artystycznych. Jakiś konkretny rodzaj obrazu, który chciałbyś wypróbować? Zacznijmy od malowania akwarelą. Wydaje się przyjazne dla początkujących. Czy potrzebujemy wskazówek lub samouczków? Możemy znaleźć samouczki online lub wziąć udział w zajęciach artystycznych dla początkujących. Pomogłoby nam to nauczyć się podstaw. Czy czujesz się z tym komfortowo? Tak, pomocne byłyby samouczki online lub zajęcia.
Zbadajmy różne techniki i style. Jakieś inne hobby, które chciałbyś spróbować? Interesuje się fotografią. Pozwala nam uchwycić piękne chwile. Jakieś konkretne tematy lub tematy, które chciałbyś sfotografować? Natura i krajobrazy byłyby świetnymi przedmiotami do fotografowania. Oferują dużo piękna i różnorodności. Czy powinniśmy zaplanować jakieś wycieczki do fotografii? Tak, zaplanujmy kilka wycieczek na świeżym powietrzu, aby ćwiczyć fotografię. Daje nam szansę odkrywania nowych miejsc. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat wypróbowania nowych hobby? Wyjście z naszych stref komfortu i odkrywanie nowych pasji jest ekscytujące. Przyjmijmy kreatywność i cieszmy się podróżą. Lekcja 11. Słyszałem, że jesteś członkiem klubu fotograficznego. Cześć, Anna. Słyszałem, że jesteś członkiem klubu fotograficznego. To jest fajne. Lubię fotografować i być częścią klubu. Jesteś częścią jakichś klubów szkolnych, John? Tak, ja też jestem członkiem klubu fotograficznego. Mamy wspólne zainteresowanie. To świetnie! Co najbardziej lubisz w klubie fotograficznym? Lubię rejestrować chwile i wyrażać swoją kreatywność poprzez fotografię. To świetna zabawa. Fotografia to wspaniały sposób na wyrażenie kreatywności. Jakieś ulubione tematy lub style, które lubisz fotografować? Lubię robić zdjęcia natury i eksperymentować z różnymi kątami i technikami oświetlenia. Fotografia przyrodnicza może być urzekająca. Jakieś wskazówki lub sztuczki, których nauczyłeś się w klubie? Dowiedziałem się o kompozycji, używaniu różnych ustawień aparatu i technikach przetwarzania końcowego. Są to cenne umiejętności, które należy posiadać. Jakieś niezapomniane doświadczenia lub projekty fotograficzne, nad którymi pracowałeś? W zeszłym roku mieliśmy wystawę fotografii, na której zaprezentowałem jedne z moich najlepszych ujęć. To było ekscytujące. Brzmi to jak świetna okazja do zaprezentowania swojej pracy. Masz jakieś plany lub cele dotyczące swojej fotografii? Chcę nadal doskonalić swoje umiejętności, a może nawet uczestniczyć w konkursach fotograficznych w przyszłości. To ambitne. Konkursy mogą być świetnym sposobem na rzucenie wyzwania sobie. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat bycia częścią szkolnego klubu? Bycie częścią klubu pozwala realizować swoje zainteresowania, uczyć się od innych i poznawać nowych przyjaciół. Zgadzam się. To satysfakcjonujące doświadczenie. Dziękuję za podzielenie się, John. Rób niesamowite zdjęcia. Witamy, Anno. Doceniam to. Miłego dnia i ciesz się zajęciami w klubie fotograficznym. Lekcja 12. Czy masz pracę w niepełnym wymiarze godzin? Cześć, Anna. Czy masz pracę w niepełnym wymiarze godzin? Tak, pracuję w niepełnym wymiarze godzin w lokalnej księgarni. To fajna praca. To jest fajne. Co najbardziej lubisz w pracy w księgarni? Uwielbiam być otoczony książkami i pomagać klientom znaleźć kolejną świetną lekturę. Praca z książkami brzmi satysfakcjonująco. Czy masz jakieś ulubione gatunki lub autorów? Lubię czytać powieści fantasy, a niektórzy z moich ulubionych autorów to J.K. Rowling i George R.R. Martin. Fantazja to popularny gatunek. Jakieś korzyści z pracy w księgarni? Dostaję zniżkę na książki, co jest świetne, ponieważ uwielbiam rozbudowywać swoją osobistą bibliotekę. Rabaty w księgarni to marzenie czytelnika. Jakieś wyzwania, przed którymi stanąłeś w pracy w niepełnym wymiarze godzin?
Czasami radzenie sobie z dużym napływem klientów może być trudne, szczególnie w okresach pracowitych. Radzenie sobie z dużą liczbą klientów może być wymagające. Jakieś umiejętności lub lekcje, których nauczyłeś się ze swojej pracy? Nauczyłem się skutecznej komunikacji, organizacji i rozwiązywania problemów poprzez pracę w księgarni. Są to cenne umiejętności, które można zastosować w różnych dziedzinach. Jakieś plany lub cele związane z pracą w niepełnym wymiarze godzin? Chcę nadal uczyć się o różnych gatunkach i autorach, aby lepiej pomagać klientom w wyborze książek. To świetny cel. Posiadanie wiedzy pomaga klientom znaleźć odpowiednie książki. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat pracy w niepełnym wymiarze godzin? Praca w niepełnym wymiarze godzin zapewnia cenne doświadczenie zawodowe, niezależność i możliwość rozwijania nowych umiejętności. Zgadzam się. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Ciesz się pracą w księgarni i szczęśliwym czytaniem. Witaj, John. Doceniam to. Miłego dnia! Lekcja 13. Co robisz w weekendy? Cześć, Anna. Co robisz w weekendy? W weekendy spędzam czas z przyjaciółmi. Nadrabiam zaległości w czytaniu i idę pobiegać. Co powiesz na ciebie, John? Lubię też spędzać czas z przyjaciółmi, czytać i biegać w weekendy. To miły sposób na relaks. Spędzanie czasu z przyjaciółmi jest zawsze zabawne. Jakieś konkretne czynności, które lubisz robić podczas spędzania czasu? Często organizujemy wieczory filmowe, wychodzimy na posiłki lub odkrywamy nowe miejsca w mieście. Wieczory filmowe i zwiedzanie miasta brzmią ekscytująco. Jakie książki lubisz czytać, gdy nadrabiasz zaległości w czytaniu? Lubię różne gatunki, ale szczególnie pociągają mnie książki o tajemnicach i science fiction. Tajemnica i science fiction mogą być urzekające. Jakieś ulubione książki lub autorów, których polecasz? Niektóre z moich ulubionych książek to Dziewczyna z tatuażem smoka Stiega Larssona i Dune Franka Herberta. To są popularne wybory. Rozważę dodanie ich do mojej listy lektur. Jakiś szczególny powód, dla którego idziesz pobiegać w weekendy? Jogging pomaga mi oczyścić umysł, pozostać aktywnym i utrzymać zdrowy tryb życia. Oczyszczenie umysłu i pozostanie aktywnym są ważne. Jakieś konkretne trasy lub miejsca, w które lubisz pobiegać? Lubię biegać w parku w pobliżu mojego domu lub wzdłuż malowniczych szlaków w pobliżu rzeki. Jogging w naturze brzmi orzeźwiająco. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat weekendowych zajęć? Weekendy to świetna okazja, aby się zrelaksować, cieszyć się hobby i naładować na nadchodzący tydzień. Witamy, Anno. Doceniam to. Ciesz się również weekendami. Lekcja 14. Jaka jest twoja ulubiona przekąska? Cześć, Anna. Jaka jest twoja ulubiona przekąska? Moją ulubioną przekąską jest popcorn. Uwielbiam jego lekką i chrupiącą konsystencję. Popcorn to klasyczny wybór. Jakieś szczególne smaki lub przyprawy, które wolisz? Lubię zarówno słodki, jak i pikantny popcorn. Smaki karmelu i sera to moje ulubione opcje. Słodkie i pikantne odmiany popcornu są pyszne. Czy masz jakieś inne ulubione przekąski oprócz popcornu? Lubię też świeże owoce, zwłaszcza soczysty arbuz i chrupiące jabłka. Świeże owoce to zdrowa i orzeźwiająca przekąska.
Jakieś inne przekąski, którym lubisz sobie pozwolić? Mam słabość do czekolady. Kawałek ciemnej czekolady to zawsze uczta. Ciemna czekolada może być satysfakcjonująca. Jakieś marki lub rodzaje gorzkiej czekolady polecasz? Lubię marki takie jak Lindt i Ghirardelli ze względu na ich bogate i gładkie smaki ciemnej czekolady. Lindt i Ghirardelli są znane z wysokiej jakości czekoladek. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat przekąsek? Przekąski mogą być przyjemne z umiarem i zapewniają szybki zastrzyk energii przez cały dzień. Zgadzam się. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Ciesz się ulubionymi przekąskami i miłego dnia. Witaj, John. Doceniam to. Wesołych przekąsek dla ciebie. Lekcja 15. Jak często odwiedzasz bibliotekę? Cześć, Anna. Jak często odwiedzasz bibliotekę? Raz w tygodniu odwiedzam bibliotekę, aby wypożyczyć książki do czytania w wolnym czasie. To mój zwykły nawyk. To świetnie. Co najbardziej lubisz w odwiedzeniu biblioteki? Uwielbiam spokojną atmosferę i szeroki wybór książek dostępnych do odkrycia. Biblioteka jest rzeczywiście spokojną i wypełnioną książkami rajem. Jakieś ulubione gatunki lub autorzy, których lubisz pożyczać? Lubię różne gatunki, ale szczególnie lubię powieści tajemnicze i dzieła Agaty Christie. Tajemnicze powieści mogą być ekscytujące. Agatha Christie jest znaną autorką tego gatunku. Jakieś konkretne książki, które polecasz? Niektóre z moich ulubionych książek tajemniczych to And Then There Were None i Murder on the Orient Express, autorstwa Agaty Christie. To są klasyczne powieści tajemnicze. Upewnię się, że je sprawdzę. Jakieś inne zajęcia, które wykonujesz w bibliotece poza wypożyczaniem książek? Czasami uczęszczam do klubów książkowych lub uczestniczę w wydarzeniach bibliotecznych, takich jak rozmowy autorskie lub warsztaty pisania. Kluby książkowe i wydarzenia biblioteczne brzmią wciągająco. Jakieś niezapomniane przeżycia miałeś w bibliotece? Kiedyś spotkałem mojego ulubionego autora na imprezie podpisywania książek, które odbyło się w bibliotece. To było spełnienie marzeń. Spotkanie z ulubionym autorem musiało być niesamowitym doświadczeniem. Jakieś cele lub plany związane z wizytami w bibliotece? Chcę odkrywać różne gatunki i odkrywać nowych autorów, aby poszerzyć horyzonty czytania. To fantastyczny goal. Odkrywanie nowych gatunków może prowadzić do ekscytujących odkryć. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat wizyt w bibliotece? Biblioteki są skarbnicą wiedzy i wyobraźni, a odwiedzanie ich jest wspaniałym sposobem na poszerzenie umysłu. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Ciesz się wizytami w bibliotece i szczęśliwym czytaniem. Witaj, John. Doceniam to. Miłego dnia! Lekcja 16. Jaki jest preferowany sposób transportu do szkoły? Cześć, Anna. Jaki jest twój preferowany sposób transportu do szkoły? Zazwyczaj jeżdżę autobusem szkolnym, żeby dostać się do szkoły. Jest wygodny i niezawodny. Wjazd autobusem szkolnym ma sens. Jakieś konkretne powody, dla których to wolisz? Oszczędza czas i pozwala mi nawiązać kontakty towarzyskie z kolegami z klasy podczas dojazdów do pracy. To są zdecydowane zalety. Czy masz jakieś inne środki transportu, z których korzystasz sporadycznie? Czasami jeżdżę rowerem do szkoły, gdy jest ładna pogoda, a odległość jest łatwa do opanowania.
Jazda na rowerze może być przyjemną alternatywą. Masz jakieś wyzwania związane z transportem do szkoły? Czasami autobus szkolny może być zatłoczony, zwłaszcza w godzinach szczytu, ale udaje mi się znaleźć miejsce. Zatłoczone autobusy mogą być niewygodne. Jakieś wskazówki lub strategie, których używasz, aby twoje dojazdy były wygodniejsze? Przynoszę książkę lub słucham muzyki, aby dojazdy były przyjemniejsze i szybko spędzić czas. Czytanie lub słuchanie muzyki z pewnością sprawi, że dojazdy do pracy będą przyjemniejsze. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat transportu do szkoły? Wybór niezawodnego i wygodnego sposobu transportu jest niezbędny dla płynnego rozpoczęcia dnia. Zgadzam się. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Miłego dojazdów do pracy i produktywnego dnia w szkole. Witaj, John. Doceniam to. Życzę też fantastycznego dnia. Lekcja 17. Czy jesteś zaangażowany w jakieś szkolne wydarzenia lub konkursy? Cześć, Anna. Czy uczestniczysz w jakichś szkolnych wydarzeniach lub konkursach? Tak, biorę udział w targach naukowych i konkursach dyskusyjnych. Oboje są ekscytujący i wymagający. To imponujące. Co najbardziej lubisz w uczestnictwie w targach naukowych? Uwielbiam prowadzić eksperymenty, badać koncepcje naukowe i prezentować swoje odkrycia innym. Targi naukowe stanowią doskonałą platformę do zaprezentowania swojej wiedzy naukowej. Co opowiesz na debatę o konkursach? Konkursy debaty pozwalają mi rozwijać umiejętności komunikacyjne, wyrażać opinie i angażować się w dyskusje intelektualne. Debata na konkursach może być stymulująca intelektualnie. Jakieś znaczące osiągnięcia lub niezapomniane doświadczenia z tych wydarzeń? Zdobyłem nagrody za projekty targów naukowych i przeżyłem ekscytujące chwile podczas intensywnych debat. Zdobywanie nagród i intensywne debaty muszą być satysfakcjonujące. Jakieś wskazówki lub strategie, których używasz, aby odnieść sukces w tych wydarzeniach? Przygotowanie, badania i praktyka są kluczowe. Ważne jest, aby być dobrze zorientowanym w temacie i mieć mocne argumenty. Przygotowanie jest rzeczywiście kluczowe. Jakieś cele lub aspiracje związane z Twoim udziałem w tych wydarzeniach? Staram się nadal doskonalić swoje umiejętności naukowe i debaty, a być może nawet rozwijać je w szkolnictwie wyższym lub w dziedzinach zawodowych. To godny pochwały cel. Zarówno nauka, jak i debata oferują cenne umiejętności na przyszłość. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat udziału w szkolnych wydarzeniach i konkursach? Imprezy szkolne i konkursy stwarzają możliwości rozwoju osobistego, uczenia się i odkrywania nowych pasji. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Powodzenia na przyszłych targach naukowych i konkursach dyskusyjnych. Witaj, John. Doceniam to. Miłego dnia! Lekcja 18. Jak zarządzasz czasem między nimi? Cześć, Anna. Zarówno w przypadku moich studiów, jak i hobby, jak zarządzasz swoim czasem między nimi? Tworzę harmonogram, który przeznacza czas zarówno na moje studia, jak i hobby. Pomaga mi zachować równowagę i zorganizowanie. To mądre podejście. Jak decydujesz, ile czasu przeznaczyć dla każdego? Biorę pod uwagę znaczenie i pilność moich studiów, zapewniając mi wystarczająco dużo czasu zarówno na zadania akademickie, jak i hobby. Kluczowe jest zrównoważenie znaczenia i pilności. Jakieś konkretne strategie, których używasz, aby trzymać się swojego harmonogramu?
Nadaje priorytet zadaniom, minimalizuje rozpraszanie uwagi i pozostaje zdyscyplinowany, aby jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony na każde działanie. Priorytetyzowanie zadań i minimalizowanie rozpraszania uwagi to skuteczne techniki. Jakieś wyzwania, przed którymi stoisz w zarządzaniu swoim czasem? Czasami pojawiają się nieoczekiwane wydarzenia lub dodatkowe wymagania dotyczące studiów, ale odpowiednio dostosowuję swój harmonogram, aby je dostosować. Przystosowanie się do nieoczekiwanych wydarzeń ma kluczowe znaczenie. Jakieś korzyści, których doświadczyłeś dzięki efektywnemu zarządzaniu swoim czasem? Skuteczne zarządzanie czasem pozwala mi robić postępy w studiach, jednocześnie ciesząc się hobby i utrzymując zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Utrzymanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest ważne. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat zarządzania czasem między studiami a hobby? Chodzi o znalezienie rytmu, który ci odpowiada i elastyczność w razie potrzeby. Zarządzanie czasem to cenna umiejętność sukcesu. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Powodzenia w efektywnym zarządzaniu swoim czasem. Witaj, John. Doceniam to. Życzymy produktywnego dnia. Lekcja 19. Czy jesteś fanem nauki online? Cześć, Anna. Czy jesteś fanem nauki online? Nauka online ma swoje zalety, ale wolę zajęcia osobiste. Co powiesz na ciebie? Właściwie lubię naukę online. Oferuje elastyczność i wygodę. Jakie są powody, dla których wolisz zajęcia osobiste? Uważam, że zajęcia osobiste są bardziej angażujące i interaktywne. Cenię bezpośrednie interakcje z nauczycielami i kolegami z klasy. Interakcje twarzą w twarz mają swoje zalety. Jakieś konkretne aspekty uczenia się online, które uważasz za korzystne? Nauka online pozwala na samodzielną naukę i możliwość dostępu do zasobów z dowolnego miejsca za pomocą połączenia internetowego. Samodzielne studiowanie i dostępność to zdecydowane zalety. Jakieś wyzwania, które napotkałeś podczas nauki online? Problemy techniczne i potencjalne zakłócenia mogą czasami zakłócać proces uczenia się podczas zajęć online. Problemy techniczne i rozpraszanie uwagi mogą być frustrujące. Jakieś wskazówki lub strategie, których używasz, aby pokonać te wyzwania? Upewniam się, że mam niezawodne połączenie internetowe. Eliminuję rozpraszanie uwagi w mojej przestrzeni do nauki i ćwiczę samodyscyplinę. To są skuteczne strategie. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat nauki online w porównaniu z zajęciami osobistymi? Ostatecznie zależy to od osobistych preferencji i stylów uczenia się. Obie opcje mają swoje zalety i ważne jest, aby znaleźć to, co działa najlepiej dla każdej osoby. Zgadzam się. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Czy to online, czy osobiście, niech Twoja podróż edukacyjna zakończy się sukcesem. Witaj, John. Doceniam to. Powodzenia również Tobie! Lekcja 20. Jak zachować porządek w zadaniach szkolnych? Cześć, Anna. Jak zachować porządek z zadaniami szkolnymi? Używam planera do śledzenia moich zadań i terminów. Pomaga mi zachować porządek i dotrzymać terminów. Korzystanie z planera to świetny sposób, aby być na bieżąco ze swoimi zadaniami. Czy masz jakieś konkretne strategie zarządzania swoimi zadaniami? Dzielę duże zadania na mniejsze zadania i wyznaczam realistyczne cele na każdy dzień. Pomaga mi zachować koncentrację i uniknąć zwlekania. Rozbijanie zadań na mniejsze zadania to inteligentne podejście. Jakieś inne metody, których używasz, aby zachować porządek?
Nadaję również priorytet moim zadaniom w oparciu o terminy i znaczenie, zapewniając, że wykonuję je w odpowiednim czasie. Priorytetyzowanie zadań jest niezbędne do efektywnego zarządzania czasem. Czy spotkałeś się z jakimś wyzwaniem w utrzymaniu organizacji? Czasami nieoczekiwane zdarzenia lub obciążenie pracą mogą utrudniać trzymanie się mojego harmonogramu, ale dostosowuję się i dostosowuję w razie potrzeby. Przystosowanie się do nieoczekiwanych wydarzeń jest ważne. Jakieś korzyści, których doświadczyłeś dzięki utrzymywaniu porządku w wykonywaniu zadań? Zorganizowanie pomaga mi zmniejszyć stres, zachować jasny przegląd mojego obciążenia pracą i przesyłać wysokiej jakości pracę na czas. Zmniejszenie stresu i dostarczanie wysokiej jakości pracy to zdecydowane zalety. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat zachowania porządku w zadaniach szkolnych? Kluczowe jest znalezienie systemu, który działa dla Ciebie i bycie z nim spójne. To cenna umiejętność, która pomaga w osiągnięciu sukcesu akademickiego. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Powodzenia w utrzymaniu organizacji i wykonywaniu zadań szkolnych. Witaj, John. Doceniam to. Życzymy produktywnego dnia. Lekcja 21. Czy budzisz się wcześnie rano? Cześć, Anna. Codziennie budzę się wcześnie. Budzisz się wcześnie rano? Tak, budzę się też wcześnie. To świetnie. O której godzinie zwykle się budzisz? Codziennie rano budzę się o 6 rano. 6 rano to dobry czas na rozpoczęcie dnia. Jakiś konkretny powód wczesnego wstawania? Uważam, że pomaga mi poczuć się bardziej produktywnym i energicznym. Zgadzam się. Wczesne przebudzenie nadaje pozytywny ton dnia. Jakieś poranne rutyny, których przestrzegasz? Lubię medytować i ćwiczyć rano. Medytacja i ćwiczenia to doskonałe sposoby na rozpoczęcie dnia. Jakieś wskazówki dotyczące wcześniejszego wstawania? Ustaw spójny harmonogram snu i unikaj ekranów przed snem. Spójność i czas bez ekranu przed snem mogą sprzyjać lepszemu snu. Jakieś korzyści, które zauważyłeś z wczesnego wstawania? Czuję się bardziej skoncentrowany i mam czas na osobiste zajęcia. Posiadanie dodatkowego czasu na zajęcia osobiste jest cenne. Jakieś wyzwania związane z wcześniejszym wstawaniem? Na początku może to być trudne, ale ustalenie rutyny pomaga. Budowanie rutyny wymaga czasu i wysiłku, ale warto. Masz jakieś inne poranne nawyki? Upewniam się, że mam zdrowe śniadanie, aby napędzać mój dzień. Zdrowe śniadanie jest ważne dla prawidłowego rozpoczęcia dnia. Jakieś ulubione opcje śniadaniowe? Lubię płatki owsiane z owocami lub omlet wegetariański. Owsianka z owocami i omletami warzywnymi to pożywne opcje. Jakieś plany na poranek po wczesnym przebudzeniu? Lubię planować swój dzień, wyznaczać cele i priorytetyzować zadania. Planowanie i wyznaczanie celów pomagają zwiększyć produktywność. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat wczesnego wstawania? To osobisty wybór, ale warto rozważyć na pozytywny początek. Spróbuję i zobaczę, jak to działa dla mnie. Dzięki, Anna. Witaj, John. Mam nadzieję, że ci to przyniesie korzyści. Miłego dnia! Ty też, Anna. Uważaj i ciesz się porankami. Lekcja 22. O której godzinie zwykle wstajesz? Cześć, Anna. Zwykle wstaję o 6 rano. O której zwykle wstajesz?
Zazwyczaj wstaję też o 6 rano. To świetnie. Wczesne wstawanie pozwala na produktywny dzień. Jakiś konkretny powód budzenia się o 6 rano? Uważam, że daje mi to przewagę i nadaje pozytywny ton. Zgadzam się. Wczesne rozpoczęcie dnia może prowadzić do zwiększenia produktywności. Jakieś poranne rutyny, których przestrzegasz? Lubię ćwiczyć i jeść zdrowe śniadanie rano. Ćwiczenia i zdrowe śniadanie to doskonałe sposoby na rozpoczęcie dnia. Jakieś wskazówki, jak konsekwentnie wstawać wcześnie? Ustaw spójny harmonogram snu i STW zamknięte RZ relaksującą rutynę przed snem. Konsekwencja i uspokajająca rutyna przed snem mogą sprzyjać lepszemu snu. Jakieś korzyści, które zauważyłeś z wczesnego wstawania? Czuję się bardziej skoncentrowany, energiczny i mam czas na osobiste czynności. Zwiększona koncentracja, energia i czas osobisty to cenne korzyści. Jakieś wyzwania związane z wcześniejszym wstawaniem? Początkowo może to być trudne, ale ustalenie rutyny pomaga. Budowanie rutyny wymaga wysiłku, ale na dłuższą metę się opłaca. Masz jakieś inne poranne nawyki? Lubię planować dzień i wyznaczać sobie cele rano. Planowanie i wyznaczanie celów przyczyniają się do produktywnego dnia. Jakieś ulubione opcje śniadaniowe? Lubię płatki owsiane z owocami lub koktajl wypełniony białkiem. Płatki owsiane z owocami i koktajlami białkowymi to pożywne opcje. Jakieś plany na poranek po wczesnym przebudzeniu? Najpierw stawiam priorytet swoim zadaniom i zajmuję się ważnymi projektami. Priorytetyzowanie zadań zapewnia efektywne wykorzystanie poranka. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat wczesnego wstawania? To osobisty wybór, ale może prowadzić do pozytywnego stylu życia. Spróbuję i zobaczę, jak to działa dla mnie. Dzięki, Anna. Witaj, John. Życzę sukcesów. Życzymy produktywnego dnia. Ty też, Anna. Uważaj i jak najlepiej wykorzystaj swoje poranki. Lekcja 23. Jak zaczynasz swój dzień? Cześć, Anna. Jak zaczynasz swój dzień? Zaczynam dzień od mycia zębów i mycia twarzy. To dobry sposób na odświeżenie się rano. Jakieś inne poranne rutyny? Potem kładę łóżko i ubieram się na cały dzień. Ułożenie łóżka i nadaje produktywny ton. Jakieś nawyki śniadaniowe? Lubię jeść zdrowe śniadanie, które napędza mój dzień. Zdrowe śniadanie jest ważne dla energii i koncentracji. Jakieś ulubione opcje śniadaniowe? Lubię jogurt z owocami lub tosty pełnoziarniste z awokado. Jogurt z owocami i tostami z awokado to pożywne opcje. Jakieś plany na resztę dnia? Mam kilka zadań do wykonania i spotkanie po południu. Powodzenia w zadaniach i spotkaniach. Jakieś wskazówki na produktywny dzień? Nadaj priorytet swoim zadaniom i bądź zorganizowany przez cały dzień. Ustalanie priorytetów i utrzymanie porządku pomagają zwiększyć produktywność. Jakieś hobby lub zajęcia, które lubisz? Lubię czytać, malować i chodzić na spacery na łonie natury. Czytanie, malowanie i spacery na łonie natury świetnie nadają się do relaksu. Wszelkie praktyki samoopieki, które włączasz. Ćwiczę medytację i wykonuję ćwiczenia rozciągające. Medytacja i rozciąganie sprzyjają samopoczuciu psychicznym i fizycznym. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat rozpoczęcia dnia?
Rozpoczęcie dnia od pozytywnych nawyków nadaje ton sukcesu. Zgadzam się. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Miłego dnia. Witaj, John. Ty też. Miłego dnia przed nami. Lekcja 24. Czy masz jakieś zajęcia pozalekcyjne? Cześć, Anna. Czy masz jakieś zajęcia pozalekcyjne? Tak, uczestniczę w szkolnym chórze i klubie dyskusyjnym. To cudowne. Śpiewanie i debata mogą być ekscytujące. Zbliżają się jakieś występy lub konkursy? W przyszłym miesiącu mamy koncert chóru, a w przyszłym tygodniu turniej debaty. Powodzenia w koncercie i turnieju. Jakieś konkretne piosenki, które będziesz wykonywać? Na koncercie chóru wykonamy mieszankę piosenek popowych i klasycznych. Brzmi jak zróżnicowany repertuar. Jakieś tematy debaty, o których lubisz dyskutować? Lubię debatować na tematy związane z problemami społecznymi i bieżącymi wydarzeniami. Kwestie społeczne i bieżące wydarzenia stanowią ciekawy materiał do debaty. Jakieś inne zajęcia pozalekcyjne, w które jesteś zaangażowany? Biorę również udział w szkolnym klubie teatralnym i klubie służby społecznej. Klub teatralny i służba społeczna to cenne zajęcia. Jakieś nadchodzące sztuki lub projekty społecznościowe? Przygotowujemy się do szkolnej zabawy w przyszłym miesiącu, a w przyszłym tygodniu będziemy wolontariuszami w lokalnym schronisku. To fantastyczne. Złam nogę podczas gry i ciesz się wolontariatem. Jakieś osobiste cele, które masz w zajęciach pozalekcyjnych? Staram się poprawić swoje umiejętności śpiewania i stać się bardziej skutecznym debatującym. Ciągłe doskonalenie jest godne podziwu. Kontynuuj realizację swoich celów. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat zajęć pozalekcyjnych? Dają możliwości rozwoju osobistego i nawiązywania nowych przyjaźni. Zgadzam się. Zajęcia pozalekcyjne mogą wzbogacać doświadczenia. Baw się fantastycznie ze swoimi zajęciami, Anna. Dziękuję, John. Doceniam to. Miłego dnia! Ty też, Anna. Uważaj i ciesz się zajęciami pozalekcyjnymi. Lekcja 25. Czy słuchasz muzyki podczas nauki? Cześć, Anna. Czy słuchasz muzyki podczas nauki? Nie, wolę uczyć się w ciszy. Studiowanie w ciszy może pomóc w skupieniu. Jakieś konkretne powody, dla których to wolisz? Muzyka może mnie rozpraszać, więc uważam, że cisza bardziej sprzyja nauce. To ma sens. Cisza może stworzyć spokojne środowisko. Masz jakieś inne nawyki lub preferencje naukowe? Lubię mieć czystą i zorganizowaną przestrzeń do nauki. Czysta i zorganizowana przestrzeń do nauki może promować wydajność. Jakieś konkretne przedmioty, które są łatwiejsze do studiowania? Łatwiej jest uczyć się przedmiotów takich jak matematyka i przedmioty ścisłe. Matematyka i nauka wymagają skupienia i logicznego myślenia. Jakieś strategie, których używasz, aby zachować koncentrację podczas nauki? Dzielę sesje naukowe na mniejsze kawałki i robię krótkie przerwy pomiędzy nimi. Przerwanie sesji naukowych i robienie przerw może zapobiec wypaleniu. Jakieś ulubione zasoby lub narzędzia do nauki? Uważam, że samouczki online i fiszki są pomocne w nauce. Samouczki online i fiszki to świetne pomoce do nauki.
Jakieś wskazówki dotyczące skutecznej nauki? Znajdź rutynę nauki, która ci odpowiada i wyeliminuj rozpraszanie uwagi. Kluczowe są rutyny nauki i minimalizowanie rozpraszania uwagi. Jakieś inne działania, które uważasz za pomocne w nauce? Uważam, że podsumowanie informacji i nauczanie ich komuś innemu jest korzystne. Podsumowanie i nauczanie pomagają wzmocnić zrozumienie. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat nauki? Ważne jest, aby znaleźć to, co działa najlepiej dla ciebie i zachować spójność. Zgadzam się. Dziękujemy za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, Anna. Powodzenia w studiach. Witaj, John. Doceniam to. Powodzenia tobie też! Lekcja 26. Jak odpocząć po długim dniu? Cześć, Anna. Jak się odprężysz po długim dniu? Odpręż się czytając książkę lub oglądając film. Czytanie i oglądanie filmów to świetny sposób na relaks. Jakieś ulubione gatunki książek lub gatunki filmowe? Najbardziej lubię książki fantasy i filmy akcji. Książki fantasy i filmy akcji mogą być ekscytujące. Jakieś konkretne książki lub filmy, które polecasz? Seria Władca Pierścieni i filmy Avengers są fantastyczne. Władca Pierścieni i Avengers są popularnymi wyborami. Jakieś inne czynności, które wykonujesz, aby się zrelaksować? Lubię też spacerować na łonie natury i słuchać muzyki. Spacery na łonie natury i muzyka mogą być kojące. Jakieś ulubione miejsca na spacery? Lubię spacerować po pobliskim parku lub wzdłuż plaży. Spacery na łonie natury są orzeźwiające. Jakieś ulubione gatunki muzyczne lub artyści? Lubię muzykę pop, a Taylor Swift jest jednym z moich ulubionych artystów. Muzyka pop jest chwytliwa, a Taylor Swift jest utalentowana. Jakieś inne sposoby, w jakie lubisz się relaksować? Uważam, że uprawianie jogi lub praktykowanie medytacji pomaga mi się zrelaksować. Yoga i medytacja sprzyjają spokoju. Jakieś konkretne pozy jogi lub techniki medytacji, które polecasz? Pomocna jest pozycja dziecka w jodze i uważne oddychanie podczas medytacji. Pozycja dziecka i uważne oddychanie to świetne techniki. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat relaksu? Ważne jest, aby znaleźć czynności, które przynoszą ci radość i pomogą ci odstresować się. Zgadzam się. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Spędź spokojny czas na odpoczynek. Witaj, John. Doceniam to. Ciesz się także czasem relaksu. Lekcja 27. Czy oglądałeś ostatnio jakieś dobre filmy? Cześć, Anna. Oglądaliście ostatnio jakieś dobre filmy? Tak, mam. Oglądałem film komediowy zatytułowany The Big Trip. The Big Trip brzmi fajnie. Czy pomagasz rodzicom w obowiązkach domowych? Tak, pomagam w pracach domowych, takich jak ustawianie stołu i sprzątanie pokoju. To jest odpowiedzialne z twojej strony. Jakieś inne obowiązki, w których pomagasz? Pomagam też w myciu naczyń i wyprowadzaniu śmieci. Mycie naczyń i wynoszenie śmieci to ważne zadania. Jakieś strategie, których używasz, aby prace domowe były przyjemniejsze? Słucham muzyki lub podcastów podczas wykonywania obowiązków, aby były przyjemniejsze. Muzyka i podcasty mogą sprawić, że prace domowe będą bardziej zabawne. Jakieś ulubione gatunki lub podcasty, których słuchasz? Lubię muzykę pop i słucham podcastu o prawdziwych tajemnicach przestępczości.
Muzyka pop jest chwytliwa, a prawdziwe tajemnice kryminalne mogą być intrygujące. Jakieś wskazówki dotyczące utrzymania czystego i zorganizowanego pokoju? Przyzwyczajam się codziennie sprzątać pokój i umieszczać rzeczy w wyznaczonych miejscach. Pomocne jest codzienne porządkowanie. Jakieś nagrody lub zachęty udzielają Ci rodzice za pomoc w pracach domowych? Czasami rodzice dają mi dodatkowy wolny czas lub zafundują mi mój ulubiony deser. Dodatkowy czas wolny i ulubione desery to świetna zachęta. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat pomocy w pracach domowych? Ważne jest, aby przyczynić się do gospodarstwa domowego i pracować razem jako rodzina. Zgadzam się. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Ciesz się filmem i obowiązkami. Witaj, John. Doceniam to. Miłego dnia! Lekcja 28. Słyszałem, że jesteś wolontariuszem w miejscowym schronisku dla zwierząt w weekendy. Cześć, Anna. Słyszałem, że jesteś wolontariuszem w miejscowym schronisku dla zwierząt w weekendy. To świetnie. Tak, lubię pomagać w schronisku. Czy jesteś zaangażowany w jakąś wolontariacką pracę? Obecnie nie angażuję się w żadną wolontariacką pracę. Chciałbym jednak dowiedzieć się więcej o Twoim doświadczeniu. Wolontariat w schronisku pozwala mi na opiekę nad zwierzętami i spędzanie czasu z nimi. To satysfakcjonujące. To brzmi satysfakcjonująco. Jak zaczęłaś pracować z wolontariatem w schronisku? Skontaktowałem się ze schroniskiem i wyraziłem zainteresowanie wolontariatem. Przywitali mnie i przeprowadzili szkolenia. To wspaniałe, że były otwarte dla wolontariuszy. Jakie zadania wykonujesz w schronisku? Pomagam w karmieniu, czyszczeniu obudów zwierząt, a czasem pomagam w wydarzeniach adopcyjnych. Karmienie, sprzątanie i pomoc w adopcji to ważne zadania. Jakieś niezapomniane doświadczenia lub historie zwierząt, którymi możesz się podzielić? Był szczeniak, którym pomogłem się opiekować, a widok, jak znalazł kochający dom, sprawiło mi radość. To musiało być rozgrzewające. Masz jakieś plany dotyczące przyszłej pracy wolontariatu lub innych celów, które Cię pasjonują? Rozważam wolontariat w lokalnej organizacji ekologicznej. Chcę przyczynić się do ochrony przyrody. To świetna sprawa. Ochrona przyrody jest ważna. Jakieś rady dla osób zainteresowanych wolontariatem? Znajdź organizację lub przyczynę zgodną z Twoimi zainteresowaniami i skontaktuj się z nimi. Mądra Wolontariat rada. może coś zmienić. Dziękuję za podzielenie się, Anna. Kontynuuj wspaniałą pracę w schronisku dla zwierząt. Witaj, John. Doceniam to. Jeśli kiedykolwiek zechcesz dołączyć do mnie w schronisku, Będę o tym daj mi pamiętać. znać. Żegnaj, Anna. Lekcja 29. Wieczory to moja ulubiona pora dnia. Cześć, Anna. Słyszałem, że lubisz wieczory, kiedy możesz się zrelaksować i spędzić czas z rodziną. To brzmi cudownie. Tak, wieczory to moja ulubiona pora dnia. A co z tobą, John? Jaka jest twoja ulubiona pora dnia? Lubię też wieczory, kiedy mogę się zrelaksować i spędzić czas z bliskimi. Spędzanie czasu z bliskimi jest cenne. Jakie czynności zwykle wykonujesz podczas wieczornego relaksu? Często mamy rodzinne kolacje, oglądamy razem filmy lub po prostu rozmawiamy. Rodzinne kolacje i wieczory filmowe brzmią zachwycająco. Jakieś ulubione filmy, które lubisz oglądać z rodziną? Lubimy różnorodne filmy, ale komedie i filmy przygodowe są zawsze hitem. Komedie i filmy przygodowe to świetny wybór dla rodzinnej rozrywki. Co sprawia, że wieczory są dla ciebie wyjątkowe?
Spokojna atmosfera i możliwość nawiązania więzi z rodziną sprawiają, że wieczory są dla mnie wyjątkowe. Zgadzam się. Spokój i połączenie wieczorami są bezcenne. Jakieś inne powody, dla których lubisz wieczory? Uważam, że wieczory zapewniają miłą równowagę między zatrzymaniem się po dniu pracy a przygotowaniem się do dobrego snu. To prawda, wieczory mogą być czasem przejściowym. Jakieś rytuały lub nawyki, które masz podczas wieczornego relaksu? Lubię czytać książkę lub słuchać kojącej muzyki przed pójściem spać. Pomaga mi się zrelaksować i zrelaksować. Czytanie i słuchanie muzyki to wspaniałe sposoby na odpoczynek. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat Twojej ulubionej pory dnia? Ważne jest, aby pielęgnować i jak najlepiej wykorzystać czas spędzony z naszymi bliskimi, zwłaszcza wieczorami. Absolutnie. Dziękuję za podzielenie się, John. Ciesz się wieczornym relaksem i rodzinnym czasem. Witamy, Anno. Doceniam to. Spędź fantastyczny wieczór z rodziną. Lekcja 30. Słyszałem, jak ćwiczysz 3 razy w tygodniu na siłowni. Cześć, Anna. Słyszałem, że ćwiczysz 3 razy w tygodniu na siłowni. To imponujące. Tak, staram się być aktywny. Jak często ćwiczysz, John? Ćwiczę też 3 razy w tygodniu. Pomaga mi zachować formę i zdrowie. To świetnie. Jakie ćwiczenia zwykle wykonujesz na siłowni? Wykonuję kombinację ćwiczeń cardio, takich jak bieganie na bieżni i trening siłowy z ciężarami. Trening cardio i siłowy są ważne dla ogólnej kondycji. Jakieś konkretne cele, które masz ze swoimi treningami? Moim głównym celem jest poprawa wytrzymałości i budowanie siły mięśni. Wytrzymałość i siła mięśni to fantastyczne cele. Czy masz jakieś wskazówki, jak zachować motywację do regularnych ćwiczeń? Wyznaczanie określonych celów, znalezienie rutyny ćwiczeń, która mi się podoba, i posiadanie kumpla treningowego pomagają mi zachować motywację. To są pomocne wskazówki. Posiadanie kumpla treningowego może zapewnić odpowiedzialność. Jakieś inne zajęcia, które wykonujesz, aby pozostać aktywnym poza siłownią? Lubię zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak wędrówki i uprawianie sportu z przyjaciółmi. Zajęcia na świeżym powietrzu to świetny sposób na pozostanie aktywnym. Jakieś ulubione miejsca turystyczne lub sporty, w które lubisz grać? W pobliżu jest szlak, po którym lubię wędrować i lubię grać w koszykówkę z przyjaciółmi. Piesze wycieczki i koszykówka brzmią ekscy. Jakieś ostatnie przemyślenia na temat ćwiczeń i bycia aktywnym? Ważne jest, aby znaleźć zajęcia, które lubisz i sprawić, by ćwiczenia stały się regularną częścią rutyny dla zdrowszego stylu życia. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Dziękuję za podzielenie się, John. Kontynuuj świetną pracę ze swoimi treningami. Witamy, Anno. Doceniam to. Bądź aktywny i spędź fantastyczny dzień.